Huawei Watch GT5 to smartwatch przystępny cenowo, który zadebiutował w sierpniu 2024 roku. Czy za relatywnie niższą ceną idzie niższa jakość i mniejsze możliwości? Sprawdziliśmy, co potrafi i czy nadaje się do sportu. Zobaczcie, jak poradził sobie podczas półmaratonu, jeździe na rowerze czy pływaniu na basenie. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Huawei Watch GT5 nie wygląda jak zegarek do uprawiania sportu. Przypomina raczej tradycyjne zegarki mechaniczne przeznaczone do codziennego noszenia. Jego zawartość nie pozostawia jednak złudzeń. Żyroskop, barometr, czujnik tętna czy dwuzakresowy czujnik GNS pokazuje, że został zaprojektowany również do treningów. I to różnych, bo aktywności sportowych, jakie obsługuje, jest 100. Zobaczmy, jak sobie z niektórymi z nich radzi. Przy okazji dziękujemy sklepowi X.com za użyczenie zegarka do testów i odsyłamy w opisie filmu do ich strony, gdzie znajdziecie pełną ofertę zegarków Huawei. Pierwsze uruchomienie zegarka nie było dla nas przyjemne. Uderzające było to, że wszędzie musieliśmy wyrażać zgody na wszystko, osobno na każdą rzecz. I w aplikacji, i w zegarku. Było to mocno irytujące. Co najmniej jakbyśmy podpisywali umowę kredytową, a nie uruchamiali smartwatcha. Aplikacja Huawei Health w telefonie też na początku sprawiała wrażenie krzykliwej, z reklamami, opcjami płatnymi i wyskakującymi powiadomieniami. Dużo wszystkiego. Zegarek podobnie jest kolorowy, głośny, ma dużo komunikatów, wyskakujących okienek, odznak, nagród i tym podobnych rzeczy. Na pewno nie jest dyskretny. Dystans wynosi 10 km, czas to 40 minut 5 sekund. Ostatnie 5 km. Przebyto ze średnią prędkością 14,57 km. Bieżące tętno wynosi 108 uderzeń na Jednak w miarę używania było coraz lepiej. Powiadomienia można powyłączać, ściszyć nieco, uspokoić i aplikację, i zegarek. A wtedy okazuje się, że zawartość jest całkiem ciekawa. Sama nawigacja po zegarku jest dobrze przemyślana i intuicyjna. Do większości funkcji mamy szybki dostęp. Najważniejsze ustawienia mamy u góry i jest ich tam całkiem sporo. Po bokach mamy widgety. Oprócz ekranu dotykowego mamy 2 przyciski, z których jeden jest koronką. Koronka nam bardzo pasuje, mocno usprawnia nawigację i jest po prostu wygodna. Minusem jest to, że nie da się obsłużyć zegarka tylko przyciskami. Dotyk jest konieczny. No ale w końcu to smartwatch. Aplikacje są poukładane trochę jak w Apple Watchu na siatce. Po przekręceniu koronką pokazują się opisy poszczególnych ikonek, co na początku mocno ułatwia odnalezienie się w gąszczu wszystkiego. Testowany przez nas zegarek to wersja 46 mm, czyli ta większa. Dostępna jest jeszcze wersja 41 mm. Zegarek jest dosyć duży, choć cienki i lekki. Ma zwartą obudowę praktycznie bez otworów. Jest ładowany bezprzewodowo. Ekran jest duży, bo 1,43 cala, czyli rozmiaru np. Fenixa 8 w wersji 51 mm. Ekran jest bardzo jasny i wyraźny. Działa płynnie. To domena smartwatchy i ich przewaga nad zegarkami sportowymi. Działają bardzo sprawnie i są jak małe smartfony. Tutaj też tak jest. A jak z parametrami sportowymi? Zacznijmy od tych podstawowych. Spójrzmy, jak Huawei radzi sobie z dokładnością GPS. Chcieliśmy sprawdzić, czy ten smartwatch może konkurować z typowo sportowymi markami, które od lat rozwijały te technologie. Jeśli chodzi o odbiornik GPS zegarka, to jest on na najwyższym poziomie i obsługuje 2 pasma L1 i L5 oraz wszystkie dostępne systemy satelitarne. W teorii to powinno się przełożyć na zbliżone wyniki do innych marek sportowych. A jak było w praktyce? Testowany bieg został przeprowadzony w zabudowie miejskiej, często bardzo wysokiej. Trasa biegła też przez teren zalesiony. Jak widzimy na mapie, ślad podąża bardzo dobrze, niemal zgodnie ze śladem faktycznym biegu. Zakręty odwzorowuje poprawnie, nie ścina. Jest czuły nawet na delikatne odchylenia, jak na przykład przejścia dla pieszych. Kolejny przykład to dystans półmaratonu. Zobaczcie, jak wygląda ślad zarejestrowany przez Huawei w porównaniu do śladu Fenixa 8. Te ślady idą niemal identycznie. Przez większość dystansu nie ma się do czego przyczepić. Dopiero pod koniec biegu w ciasnych uliczkach Starego Miasta w Weronie ślad trochę bardziej faluje. Nie zawsze mieści się w zakrętach i gdzieniegdzie wchodzi na budynki. Ale ślad Fenixa 8 zachowuje się podobnie. Zanotowany dystans był niemal identyczny z dystansem Fenixa 8. Takie wahnięcie na dystansie półmaratońskim nie jest wcale duże. Bez wątpienia dokładność GPS w Huawei GT5 nie odstaje od tych najlepszych na rynku, które są w zegarkach nawet wielokrotnie droższych od testowanego modelu. Szczerze mówiąc, nie przypuszczaliśmy, że będzie aż tak dobrze.
Spójrzmy, czy pomiar tętna z nadgarstka jest równie dobry jak dokładność GPS. Standardowo wykonaliśmy 4 biegi testowe. 2 biegi jednostajne i 2 interwałowe wykonane przez 2 różne osoby. Popatrzmy na wyniki. W pierwszym biegu jednostajnym widać problem na starcie. Dopiero po 5 minutach odczyt się unormował. Test był przeprowadzony na dworze przy temperaturze bliskiej zeru i prawdopodobnie to wpłynęło na gorszy pomiar. Gdy ciało się rozgrzało podczas biegu, pomiar był bardziej zbliżony do realnego. Dokładność pomiaru do 2 uderzeń tętna była na poziomie 73%. Drugi bieg jednostajny drugiego testera wypadł dużo lepiej. Zegarek od początku trzymał się blisko wartości realnych. Średnie tętno z pasa to 131 uderzeń i tyle samo wskazał zegarek. Dokładność do 2 uderzeń to 97%, co jest świetnym wynikiem. Przejdźmy do interwałów. Nasz standardowy test polega na 5 przyspieszeniach przeplatanych jednostajnym biegiem. Te przyspieszenia zaczynają się od odcinka 100-metrowego i rosną w każdym kolejnym interwale o następne 100 metrów. Ostatni ma 500 metrów. Jak widzimy u pierwszego testera, zegarek sprawdził się całkiem nieźle. Tylko na trzecim interwale miał małe zakłócenia. Uzyskał dokładność pomiaru do 2 uderzeń tętna 73%. Średnie tętno na pasie to 153 uderzenia serca, a na zegarku 152. Z kolei drugi tester uzyskał wyniki niemal idealne, czyli tak samo dobre jak w przypadku biegu jednostajnego. Każdy interwał został odczytany wzorowo. Dokładność do 2 uderzeń to aż 97%. Huawei ma bardzo dobre odczyty pomiaru tętna i zdecydowanie jest na równi z uznanymi markami jak Garmin, Polar czy Suunto. Cechą szczególną i nietypową jest to, że w przypadku obu testerów Huawei uzyskał niemal identyczne wyniki w biegu jednostajnym, jak i interwałowym dla danej osoby, a to nie jest norma. Zazwyczaj zegarki w interwale radzą sobie dużo gorzej, co jest logiczne. Huawei w tym aspekcie mocno nas zaskoczył i uzyskał wynik końcowy na poziomie 8,7 w skali 10-stopniowej, co klasyfikuje go w czołówce wszystkich testowanych zegarków. Podstawowe parametry sportowe w Huawei wypadły nadspodziewanie dobrze. A to nie wszystko, co sportowo proponuje ten zegarek. Zobaczcie, co jeszcze oferuje. Możemy z zegarka korzystać podczas pływania. Na basenie sprawdza się całkiem przyzwoicie. Dotyk na mokrym ekranie działa dobrze. Zegarek w trybie pływania na basenie automatycznie go blokuje. W łatwy sposób możemy też wybrać długość basenu, a po zakończonym treningu zegarek automatycznie wypłukuje wodę z głośnika. Parametry, jakie mierzy podczas pływania, są takie jak w większości zegarków sportowych. Dobrze mierzy dystans i rozpoznaje styl. Pokazuje parametr SWOLF, tempo czy strefy tętna. Dokładności pomiaru tętna w wodzie niestety nie byliśmy w stanie sprawdzić, bo nie da się aktywności wyeksportować do pliku, który umożliwia takie porównanie. Pojeździłem też z Huawei na rowerze. Zamontowałem go na kierownicy i też jest całkiem funkcjonalny. Po pierwsze, jeśli chcemy w ten sposób jeździć, możemy sparować zegarek z zewnętrznym czujnikiem tętna założonym na klatce piersiowej lub ramieniu. Zegarek bez problemu wykrył czujnik naramienny od łachu. Możemy wtedy mieć zegarek na kierownicy i równocześnie rejestrować tętno. A jak mamy zegarek na widoku, możemy korzystać z map. Wtedy trzeba uruchomić wyświetlanie danych na ekranie cały czas. Warto jednak pamiętać, że wpływa to na szybsze zużycie baterii. Mapy są czytelne, choć na rower dla mnie jednak za małe. Porównując do wielkości ekranu w licznikach rowerowych, to tutaj korzystanie nie jest takie wygodne. Ale to uwaga ogólna do korzystania na rowerze z map zegarkowych. Huawei GT5 ma co prawda funkcjonalność, która pozwala podczas aktywności rowerowej wyświetlać ją również na telefonie, żeby mieć wtedy większy ekran, ale trzeba mieć telefon Huawei, którym nie dysponowaliśmy, żeby to sprawdzić. Bardzo fajne jest też to, że w momencie, kiedy nie mamy ściągniętej mapy regionu, w którym akurat jesteśmy, możemy to zrobić szybko podczas aktywności. Otwierając w aplikacji miejsce do pobrania map, nie musimy się zastanawiać, którą ściągnąć, tylko na podstawie GPS mamy u góry listy tę, która jest nam potrzebna. Po kilku minutach pojawia się ściągnięta mapa na ekranie zegarka. Super wygodne i proste. Tak to powinno działać. Korzystając z mapy możemy też odpalić nawigację, np. do punktu startu. Wtedy zegarek prowadzi nas, wydając komunikaty o skrętach i pomaga wrócić do miejsca startu ćwiczenia. O czym jeszcze warto wspomnieć? O pierścieniach aktywności, które w łatwy sposób pozwalają nam podsumować całodzienną aktywność. Trochę podobne jak w Apple Watch. Sposób fajny, bo pozwala sprawdzić, na ile danego dnia byliśmy aktywni, ile czasu spędziliśmy na nogach, ile w ruchu czy podczas ćwiczeń. Zegarek podczas dnia nas motywuje do zamknięcia każdego z pierścieni, a jak to się uda, gratuluje nam dobrze wykonanej pracy. Dobry motywator dla osób, które prowadzą siedzący tryb życia i ciężko im się zebrać do ćwiczeń.
Przy funkcjach sportowych nie sposób nie wspomnieć o aplikacji Huawei Health, która jest integralną częścią zegarka. Zawiera ona moduł treningowy, który jest bardzo bogaty w opcje. Mamy tam m.in. plany biegowe AI czy wszechstronne treningi w formie wideo. Plany biegowe możemy dostosować do naszych celów lub preferencji dotyczących np. ilości treningów czy dystansu, do którego chcemy się przygotować. Samo ustawienie planu jest fajnie zrobione w formie czatu z wirtualnym asystentem. Asystent weryfikuje od razu, czy nasze plany dotyczące np. danego wyniku na konkretnym dystansie są łatwe czy trudne do osiągnięcia. Poza tym mamy w aplikacji bogaty zbiór ćwiczeń, które możemy w każdej chwili uruchomić, jeśli nie mamy pomysłu lub wiedzy, jak ćwiczyć. Co ciekawe, po uruchomieniu takiego filmiku z ćwiczeniami, zegarek automatycznie startuje z aktywnością i wtedy możemy sterować filmikiem z poziomu zegarka. Kiedy zatrzymamy trening, filmik również się zatrzyma. Nie spodziewaliśmy się, że może to tak łatwo i przyjemnie działać. Minusem jest to, że nie wszystkie ćwiczenia są bezpłatne. Jeszcze kilka słów o baterii, bo to zawsze w smartwatchach newralgiczny temat. W Huawei GT5 jest bateria o pojemności 455 mAh, co według producenta przekłada się na następujący czas pracy baterii. Wyjeżdżając, miałem pewne obawy, czy nie zabieranie ładowarki to dobry pomysł, ale zaufałem danym producenta, które dawały pewną nadzieję i pojechałem bez. Trzeba przyznać, że było naprawdę nieźle. Zegarek używałem w takim trybie w ciągu doby bez aktywności ubywało około 6% baterii. W tym w nocy przy włączonych parametrach pomiaru snu schodził 1%. Podczas prawie 2-godzinnego biegu ubyło z kolei 6% baterii, a na rowerze podczas 2,5-godzinnej jazdy rozłożonej w ciągu 3,5 godziny zeszło około 20% baterii, ale część trasy pokonałem z włączonym cały czas ekranem i połączonym zewnętrznym czujnikiem tętnym. Po 4 pełnych dobach, kiedy wracałem z wycieczki, zegarek pokazywał 46% baterii, czyli decyzja o niezabraniu ładowarki była słuszna. Dla porównania Garmin Fenix 8 w wersji MIP Solar 51 mm w tym samym czasie zużył niecałe 20% baterii. Połowę mniej, ale porównujemy smartwatcha do flagowca Garmina, który kosztuje małą fortunę. Huawei nie ma się więc czego wstydzić. Na pewno na biegunie energożerności nie jest blisko Apple Watcha. Na koniec krótko o tym, co w Huawei nam przeszkadzało lub jest ograniczeniem tego zegarka. Przed zakupem warto o tym wiedzieć, żeby nie być zaskoczonym. Przez zegarek możemy rozmawiać, ale tylko kiedy jesteśmy połączeni ze smartfonem. Brak w nim obsługi eSIM. Zegarkiem możemy odbierać SMS-y i na nie odpisywać przy pomocy dotykowej klawiatury. W SMS-ach widać emotikony, ale zdjęć już nie. W GT5 mamy dodane płatności, a w zasadzie parapłatności. Lepsze to niż nic, ale przestrzegamy, żebyście nie byli zaskoczeni. Tutaj musimy pobrać dedykowaną aplikację, którą należy doładować. Następnie płacąc zegarkiem pobiera on pieniądze z tego właśnie wirtualnego portfela. A wisienką na torcie jest to, żeby płacić zegarkiem, musimy być połączeni z telefonem. Nie tak to sobie wyobrażaliśmy. Możemy do zegarka wgrać muzykę, ale niestety nie połączymy się z serwisami streamingowymi, tak żeby słuchać muzyki na przykład ze Spotify bez dostępu do telefonu. Mamy też w zegarku asystenta głosowego. Ułatwia on wyszukiwanie informacji na zegarku po połączeniu z telefonem, jednak nie działa w każdym regionie i języku. Polska jest co prawda obsługiwana, ale funkcja ta działa tylko po sparowaniu z telefonem marki Huawei. Z innymi telefonami nie zadziała. Zegarek nie umożliwia łatwego eksportu swoich aktywności. Treningi z użyciem GPS można eksportować do formatu GPX, ale plik nie posiada danych z pomiaru tętna, co jest niemałym zaskoczeniem. Aktywności bez użycia GPS w ogóle nie można eksportować do znanych wszystkim formatów GPX, TCX czy FIT. To samo jest po sparowaniu aplikacji Huawei z np. Strawą. Połączy się bez problemu, ale tam wyeksportuje tylko aktywności z GPS, innych już nie pokaże, co może być sporą miłą niespodzianką dla fanów Strawy. Przy pierwszym uruchomieniu zegarka jesteśmy niemal bombardowani komunikatami o wyrażenie zgody na zbieranie naszych danych przez Huawei. W każdej funkcji, jak np. pomiar tętna, snu czy aktywności fizycznych, przy każdym pierwszym wejściu Huawei pyta nas dwukrotnie i żeby przejść dalej i używać zegarka, musimy te zgody wyrazić. Dodatkowo Huawei atakuje nas cyklicznie pytaniami o zgody, na które odpowiedzieliśmy negatywnie. Na przykład w aplikacji mobilnej co jakiś czas wraca z pytaniem, żeby wysyłać powiadomienia do zegarka, dać dostęp do kontaktów, żeby zaktualizować bazę GPS. I szczerze mówiąc, jest to bardzo uciążliwe i różniące ten zegarek od marek typowo sportowych. Niektóre programy treningowe i funkcje w aplikacji są płatne.
Huawei nie współpracuje ze sklepem Google Play, więc tam ich aplikacji nie znajdziemy. W App Store na iPhone'ie natomiast jest dostępna normalnie. Huawei GT5 to typowy smartwatch. Nie daje o sobie zapomnieć na nadgarstku. Zwraca na siebie uwagę. Odzywa się niepytany. Cały czas nas zaczepia. To trzeba lubić. Jeśli tego nie potrzebujesz, można to w dużym stopniu wyłączyć, choć minie trochę czasu, aż zlokalizujesz wszystkie źródła powiadomień. Jednak treningowo to idealny partner dla osób rozpoczynających przygodę ze sportem lub takich, którzy lubią ćwiczyć nie zastanawiając się zbyt długo jak to robi. Ma bogaty zasób różnych form zachęt i ułatwień do prowadzenia aktywnego stylu życia. Stylu z różnorodnymi aktywnościami, którymi dodatkowo będziemy mogli w łatwy sposób chwalić się światu. Osoby bardziej świadome swoich potrzeb treningowych pewnie więcej korzyści znajdą w zegarkach typowo sportowych. Jednak pozostali będą się lepiej bawili mając na ręku zegarek Huawei. A ty do której grupy się zaliczasz? Daj znać w komentarzu.